Witajcie na kanale AV Repair. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny, ze względu na Wasze częste pytania, wrócimy do tematu, w jaki sposób uderzoną Teslę kupić. Oglądajcie. Bardzo często trafiają do nas Wasze zapytania dotyczące tego, czy w ogóle warto kupić uszkodzony samochód, a jeżeli uszkodzony, to jak. Często zdarza się też, że wysyłacie do nas zdjęcia samochodów z aukcji na Koparcie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy ocenili, czy ten samochód jest wart zakupu i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim, co muszę powiedzieć na samym początku i niestety musicie nam to wybaczyć, ale my nie dokonujemy wycen na podstawie zdjęć. Nie ma to sensu i też wielokrotnie się o tym przekonałem na własnej skórze, o czym mówiłem już wielokrotnie na wcześniejszych materiałach podobnych do tego, że kupowałem samochody z aukcji, kupowałem samochody od handlarzy w Niemczech czy gdziekolwiek indziej, gdzie dostawałem pełen pakiet zdjęć, mało tego, oni wykonywali jeszcze zdjęcia na moją prośbę, a mimo tego, jak samochód tutaj przyjechał, okazywało się, że są jeszcze inne rzeczy do naprawy. Zakładałem sobie pewien bufor, w Tesli Model 3 to było mniej więcej około 10 tysięcy złotych, w Tesli Model S czy w Tesli Model X to już tak około 20 tysięcy złotych. I powiem Wam zupełnie szczerze, prawie nigdy się nie pomyliłem. Czyli bufor schodził prawie do zera każdorazowo. Okazywało się, że to felgę trzeba było wymienić, bo nie zauważyłem, że była uszkodzona, a to się okazało, że trzeba było wymienić cały środek, tam gdzie jest frank, wszystkie chłodnice, żaluzje, wentylatory, co na koniec dnia jednak dawało taki koszt, który powodował, że te pieniądze schodziły z tego bufora, który sobie wcześniej założyłem. Więc warto sobie taki bufor gdzieś tam przyjąć i trzymać się tego, że cena samochodu plus Wasze wyliczenie potencjalnych wydatków, plus ten bufor musi na miejscu się zgadzać. I to musi być dla Was atrakcyjna cena. Jeżeli tak będzie, to wtedy prawdopodobnie z zakupu będziecie zadowoleni. A teraz przejdę do tego, jeżeli kupować Teslę uszkodzoną, to jak uszkodzoną? Korzystając z okazji, że akurat mamy starszy model Tesla Model S tutaj na warsztacie, który jest właśnie składany po takiej, powiedzmy, naprawie delikatnie powypadkowej, jestem w stanie Wam troszeczkę pokazać od strony konstrukcji i wypowiedzieć się na temat tego, jakie uszkodzenia są warte Waszego zainteresowania w przypadku takich samochodów, a jakie go praktycznie dyskwalifikują. No i jeżeli Wiktoria pozwolisz, to ja trochę więcej pokażę z bliska. Samochody elektryczne, a w szczególności Tesla, są z reguły mają bardzo prostą konstrukcję, tak? Czyli składają się w zasadzie z dwóch wózków, z baterii i konstrukcji. W najnowszych samochodach jest to jeszcze bardziej uproszczone i te konstrukcje są jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, zintegrowane, więc ten samochód przy odpowiednich uszkodzeniach bardzo łatwo się odbudowuje. Tutaj mamy Tesla Model S i niestety, jeżeli chodzi o strefy zgniotu, tutaj możemy też je pokazać, one są integralną częścią konstrukcyjną. Czyli każdorazowe uszkodzenie strefy zgniotu będzie skutkowało tym, że będziemy musieli ją tutaj po całości wmontować. Na szczęście ten samochód, jak widzicie, takiego uszkodzenia nie miał. Charakteryzuje się tym, że jest wykonana w całości praktycznie z aluminium. Tylko bardzo nieliczne elementy wykonane są ze stali konstrukcyjnej czy stali sprężynowej lub jakichkolwiek innych materiałów. Większość samochodów elektrycznych, w tym Tesla, a może przede wszystkim Tesla, jest skonstruowana tak, że ten przód praktycznie składa się jak klocki. Jest to w ogóle specyfiką większości samochodów, ale w Tesli jest to o tyle bardziej rozwinięte, już później pokażę Wam to też na przykładach Tesla Model 3 czy Tesla Model Y, to te klocki są jeszcze łatwiejsze, że tak powiem, w odtworzeniu. Czyli te wszystkie elementy, które się tutaj znajdują, tak w komorze, w cudzysłowie, silnika, czyli w tej komorze, gdzie mamy franka, one są odkręcalne. Błotniki są odkręcalne. Odkręcalny jest ten wieszak akcesoryjny, na którym wiszą skraplacze. Tutaj wisi chłodnica. Na tym wszystkim z kolei jest zawieszony zderzak. Tutaj jest w środku jeszcze frank, też oparty zresztą o ten wieszak akcesoryjny. A tutaj mamy zamontowane lampy. Tak? I to wszystko tutaj na tym sobie ładnie wisi. I przy takich, powiedzmy, drobniejszych uderzeniach, które nie ingerują w strefę zgniotu, i tutaj mam nadzieję, Wiktoria pokaże Wam też przebitkę z naszej czerwonej Kelly, którą odbudowaliśmy, bo ona była dokładnie tak właśnie uderzona. Ona miała taki undercarriage, miała zniszczony cały zderzak, zniszczony właśnie wieszak akcesoryjny, poniszczone wszystkie tutaj elementy, ale nie była uszkodzona przekładnia kierownicza i nie był uszkodzony silnik. Także my zdołaliśmy ten samochód całkiem łatwo i przyjemnie odbudować. Zresztą mamy całą serię New Life of Red Kelly, także przy okazji zapraszam i na pewno dostaniecie linka. Przy obecnych cenach tych pojazdów to jest akurat bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na te uszkodzenia, bo w momencie, kiedy uszkodzenia pojazdu, nawet z przodu, dojdą już do pewnego momentu, kiedy będziecie mieli uszkodzoną przekładnię kierowniczą, uszkodzony przedni silnik, uszkodzony układ klimatyzacji, to koszty napraw będą istotnie większe. I będzie to miało bardzo duży wpływ na to, czy ten samochód będzie Wam się opłacał, czy nie. No bo kiedyś, jak ja kupowałem na przykład Red Kelly, to te samochody można było
kupić za 150 tysięcy, sprzedać za 200. To wyobraźcie sobie różnicę teraz, kiedy taką eskę poliftową, nawet z darmowym ładowaniem, jesteście w stanie sprzedać za 70 i jeżeli koszt naprawy przekroczy 10 czy 20 tysięcy, no to tutaj się robi duży problem, jeżeli nie kupicie tego odpowiednio tanio. Dlatego naprawdę należy na to zwracać uwagę. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że jeżeli te uszkodzenia nie wykroczą daleko poza strefę tego właśnie akcesoryjnego wieszaka, który w nowszych modelach jest wykonany praktycznie całkowicie z materiałów plastikowych, no to te koszty nie będą duże. Takie wieszaki teraz są już dostępne normalnie jako części zamiennikowe. Nie trzeba się już posługiwać oryginałem. Tak samo skraplacze są dostępne w zamienniku. Węże są dostępne w Tesli i w ogóle wszystkie przewody klimatyzacji są dostępne w Tesli praktycznie niemalże od ręki. Sporym problemem, aczkolwiek na rynku części używanych można to kupić, lampy przednie. Normalny koszt takich lamp przednich w Tesli jest bardzo duży, natomiast no, raz, że zdarzają się już lampy w aftermarkecie, aczkolwiek jakość ich jest bardzo dyskusyjna. Aczkolwiek znowu, w rynku części używanych spokojnie takie lampy możecie dostać. Dodaję tylko i napominam, że my w naszej sieci takich rzeczy nie sprzedajemy. Jeżeli wy nam dostarczycie, to oczywiście zamontujemy. My wam takich lamp dla was nie kupimy i wam nie sprzedamy, bo mieliśmy takie sytuacje też związane później właśnie z roszczeniami gwarancyjnymi, gdzie lampy parowały, no i my musieliśmy ponieść odpowiedzialność za to, mimo iż w zasadzie odpowiedzialni za to się nie czuliśmy. W zasadzie we wszystkich modelach Tesli wyznaczyłbym też pewną granicę w ogóle, nawet nie tyle co opłacalności, ale bezpieczeństwa ingerencji w naprawy. Oczywiście przy odpowiednim nakładzie sił i środków, każda część teraz jest w Tesli do kupienia, więc każdą część konstrukcyjną możecie kupić, możecie wymienić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast moim zdaniem w momencie, kiedy uszkodzenia, czyli strefy zgniecenia dochodzą do grodzi, tak, przechodzą przez klimatyzację i silnik i zaginają nam to już mocne elementy nośne, to moim zdaniem samochód jest dyskwalifikowany. I od kosztu naprawy, i od ewentualnego bezpieczeństwa, gdybyście próbowali naprawiać to samodzielnie, czy w jakimś warsztacie, który nie ma odpowiedniego doświadczenia. Dodatkowo wszystkie uszkodzenia związane z baterią, czyli jeżeli dochodzi do aż takiej kolizji, że mamy odkształconą baterię, to też jest absolutnie natychmiastowa dyskwalifikacja. Odkształcona bateria w zasadzie zawsze odznacza, że szczególnie w Teslach Model S i X, że mamy też problemy konstrukcyjne. Jeżeli chodzi o uszkodzenia boczne, to tutaj przypominam, że niedawno na jednym z materiałów mówiłem o tym, że bardzo dużo Tesli powypadkowych, które do nas trafiają, to są wyniki poślizgów. Tak, samochód o tej masie, jeżeli wpada w poślizg, jest bardzo trudny do opanowania i często się zdarza, że te samochody rysują lub uderzają bokiem. Chodzi mi o to, że wszelkie uszkodzenia, które dotyczą tylko poszycia drzwi, to są uszkodzenia drobne. Bardzo często nawet zdarza się, że jeżeli poszycie drzwi jest uszkodzone w takich elementach, gdzie od drugiej strony ta konstrukcja nie jest wzmacniana, to nawet można te drzwi spróbować naprawić. Tak? Czyli jeżeli jest zgniecenie, można spróbować je odbić. Ogólnie drzwi w używce, czy nawet zamienniki są już teraz bardzo tanie. Mało tego, oryginalne części Tesli są już całkiem przystępne. Natomiast gdyby się okazało, że te uszkodzenia wchodzą nam w słupki, tak? Czyli mamy zagięte słupki, mamy zagięte listwy progowe za mocno, tak? I widzimy, że to już wchodzi w stronę baterii, no to musimy się poważnie zastanowić nad tą naprawą, bo koszt naprawy w momencie, kiedy mamy do wymiany tylko drzwi, to są grosze, w momencie, kiedy musimy zacząć pracować tutaj nad materiałem, to te koszty wydatnie wzrastają. Także trzeba naprawdę bardzo mocno się temu przyjrzeć i samochód zbadać i poważnie się zastanowić, czy chcemy sobie taki samochód kupować. Kolejne uderzenia to są uderzenia w tył i w tył, bok i w tył. W zależności od tego, jakie jest uszkodzenie, czasami jest to bardzo opłacalna naprawa. Chyba najfajniejsze uszkodzenie, z jakimi przychodziło mi się mierzyć w momencie, kiedy jeszcze ja się zajmowałem naprawami, to było uderzenie centralne w klapę. Wbrew pozorom w tych samochodach to jest bardzo fajne uszkodzenie, bo w Teslach Model S i w starszych Teslach tutaj te wszystkie elementy wewnętrznego i zewnętrznego fartucha są do rozwiercenia. Czyli możemy je rozwiercić i technologicznie przynitować z powrotem i przykleić. Tak? Ten samochód jest po prostu posklejany cały. W momencie, kiedy mamy uszkodzenie, które wygniata nam klapę, której w zasadzie nie ma sensu ratować w obecnych czasach. Tak naprawdę w tej chwili można spokojnie kupić taką klapę w używce, kiedy możemy sobie ten element wyprostować lub wymienić, kiedy jesteśmy w stanie wyprostować lub wymienić wannę, która znajduje się tu w środku. A jeszcze dodam, że w nowszych Teslach Model Y czy Teslach Model 3 ta cała wanna w środku tutaj to jest element, który jest po prostu wymienialny. Mało tego, w jeszcze nowszych Teslach Model Y jest on wykonany z plastiku. Może nawet mamy taki element, także pójdziemy później do części zamiennych i postaram się Wam go pokazać. Także niezbyt głębokie uszkodzenie w tylną klapę centralne to jest w sumie całkiem przyzwoite uszkodzenie i wydaje mi się, że w sytuacji dobrej ceny zakupu może to być całkiem interesująca opcja.
Jeżeli chodzi o boki, to tutaj ja akurat też miałem taką sytuację przy moim prywatnym zakupie, że akurat kupiłem Teslę, która miała zgnieciony jeden z błotników. Wyobraźcie sobie, że sam go wymieniałem u siebie na podwórku i zrobiłem błąd w ogóle technologiczny, bo owszem, wymieniłem wszystko zgodnie ze sztuką, oczywiście gdzieś tam wyszukałem manuale w internecie, bo one jeszcze wtedy nie były dostępne. Oryginalna reparaturka błotnika, którą kupujemy w Tesli, ona w zasadzie zawiera w sobie cały ten element, tutaj do dołu, aż do progu. Natomiast bardzo częste usterki parkingowe w Teslach to jest ten element. I kiedyś na Allegro można było kupić takie właśnie ścinki, czyli cały błotnik po wymianie w body shopie gdzieś tam za granicą przychodził do Polski z uciętym tym elementem. No i akurat tak się fajnie składało, że miałem samochód uderzony tutaj błotnik był mocno pognieciony. Może znajdziemy też zdjęcia i materiały z tego. I ja sobie go tutaj później po prostu TIG-iem połączyłem. Tak, bo umiem spawać TIG-iem, wyobraźcie sobie. Wyszła ta naprawa całkiem nieźle, jak na oczywiście moje amatorskie możliwości. Wszystko z klejem strukturalnym, wszystko fajnie chodziło. Ogólnie to nie jest ciężka naprawa, ale zdecydowanie cięższa jest zmiana oczywiście tego błotnika, gdzie musimy odwiercić te wszystkie tutaj zgrzewy. Zresztą możemy też te zgrzewy pokazać. Czyli technologia polega na tym, że musimy odwiercić te zgrzewy, żeby móc ten błotnik zdemontować. Musimy zdemontować też te małe szyby trójkątne, tutaj, które znajdują się z tyłu. Tych zgrzewów, uwierzcie mi, tu jest dużo więcej. Tak, dookoła. Tutaj. Cały ten element musimy wymontować. Ale sam sobie, jak i mam nadzieję Wam, a zresztą pewnie też wielu z Was sobie samych to udowodniło, te naprawy są do wykonania. Tak? Jeżeli się uprzecie, nawet jesteście w stanie to wykonać samemu, przy odpowiednio dokładnym studiowaniu serwisówek, przy zachowaniu odpowiedniej technologii, uważności podczas napraw jesteście w stanie sobie nawet, uwierzcie mi, taki błotnik samemu wymienić. Lakierowanie już Wam nie polecam, ale jest to jak najbardziej do zrobienia. Znowu, w zależności od tego, jak głęboko wejdzie nam ta ingerencja związana z uderzeniem, tylne uderzenie też jest lepsze, aczkolwiek ja, tak jak wielokrotnie mówiłem zresztą na wcześniejszych materiałach, zdecydowanie sugeruję uderzenia przednie, nie za głębokie. Uderzenia tylne też potrafią być fajne, szczególnie, że samochody uderzone z tyłu idzie kupić taniej. Podchodząc do tego typu napraw, pamiętajcie też o tym, że w samochodach elektrycznych, w Tesli, po lewej stronie znajduje się gniazdo ładowania i w każdym samochodzie, tak w Esce, jak i w Tesli Model 3 czy Y, jeżeli uszkodzi się port, jeżeli jest uszkodzony i zniszczony port, to po prostu ten koszt naprawy będzie dużo większy. Koszt samego portu w Tesli to jest w okolicach 2000 zł brutto. Dodatkowo trzeba doliczyć często jeszcze inne elementy, takie na przykład jak przewody wysokiego napięcia. No i to Wam wyraźnie podroży ten koszt. No i tutaj mamy szczęście posiadać akurat w tej chwili u nas na podjeździe taką Teslę Model Y ze Stanów. Całkiem fajnie uderzoną. Tak jak mówiłem, te samochody, które są uderzone w tył, często idzie znaleźć naprawdę w bardzo fajnej cenie. A te uszkodzenia, no wbrew pozorom, nie są dyskwalifikujące. Te samochody, one nawet z tyłu też w zasadzie składają się jak klocki. Trochę więcej tutaj jest pracy przy tym. Ale jest możliwość odtworzenia tego praktycznie w procedurach fabrycznych, nawet w warunkach, powiedzmy, przydomowego garażu i warsztatu, jeżeli macie jakieś tam podstawowe umiejętności techniczne. Tutaj klapa każdorazowo jest do wymiany, ratowanie tej klapy nie ma sensu. Ja oczywiście, tak jak mówię, widzieliśmy też przypadki tego, jak ludzie sobie, nie wiem, pianką montażową wypełniali tego typu ubytki, ale to są rzeczy, które powiedzmy zostawiamy gdzieś w sferze patologii warsztatowych czy patologii napraw DIY. Na szczęście takie rzeczy na polskim rynku, który się coraz bardziej profesjonalizuje, one już w zasadzie odchodzą do lamusa, a nawet ludzie naprawiając sami dla siebie samochody starają się robić to wedle procedur. Zobaczcie, tutaj mamy przykład akurat zupełnie innego samochodu elektrycznego, akurat uderzonego w przód. To akurat ten przypadek, czyli Porsche Taycan, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo naprawdę Taycana uszkodzonego można dosyć tanio kupić i to w wersji europejskiej. Ludzie się tych samochodów boją. A uwierzcie mi, naprawdę po naprawie taki samochód wychodzi tanio. No i macie samochód, który jest przynajmniej w takim postrzeganiu zewnętrznym samochodem luksusowym. Samochód w miarę nowy i naprawiony na oryginalnych częściach. Tutaj jeszcze przyszedłem na dział części na chwilę, żeby pokazać Wam to, czym dysponujemy i co tak naprawdę się wymienia często w tych samochodach. To są akurat elementy od Tesla Model 3, Tesla Model Y. To jest dolna strefa zgniotu. A to jest górna strefa zgniotu, na których opiera się wieszak.
i one są elementami całkowicie wymienialnymi. Zobaczycie przebitki z poprzedniego filmu, gdzie żeśmy to już pokazywali bardziej szczegółowo, akurat w tej chwili nie mamy takiego samochodu rozebranego, żeby to pokazać. To wszystko jest tak naprawdę plug and play, w cudzysłowie oczywiście, tak? Czyli ten element zgnieciony wyciągamy, wkładamy nowy, przykręcamy i mamy tak naprawdę odtworzone warunki fabryczne. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich klejów do śrub, oczywiście z zachowaniem odpowiednich momentów. Mało tego, takie części, czyli nawet te strefy zgniotu, są już dostępne też w zamiennikach. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przy tych cenach oryginału w zamienniki bym się akurat tutaj nie bawił. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na przebitkach zobaczcie też kasta, którego zawsze mamy tutaj jedną sztukę, ale nie będę go wyciągał, bo leży na półce, ale to jest też reparatura kasta, bo wielu ludzi wtedy, kiedy wchodziły kasty, czyli to takie pojedyncze odlewy całych konstrukcji samochodu, które zastępowały te zgrzewane elementy, o których mówiliśmy przy testie Model S, ludzie bali się, że zniszczenie takiego kasta będzie powodowało jakby automatyczne zoomowanie samochodu. No cóż, okazało się to absolutną nieprawdą. Mało tego, myśmy naprawiali właśnie Y takimi reparaturami. Tak, czyli to jest odpowiednik strefy zgniotu przedniej, który zastępuje reparaturę. W momencie, kiedy dochodzi do kolizji z tyłu na tylnym kaście i ta kolizja nie wychodzi poza zakres tego elementu, to jesteśmy w stanie wyciąć go właśnie na tej wysokości, włożyć w to miejsce, które żeśmy wycięli, skręcić śrubami i skleić. I tak naprawdę znowu wracamy w pewnym sensie do konfiguracji fabrycznej. Mało tego, posługując się procedurami naprawczymi testy, które są całkowicie dostępne, będziecie też wiedzieć, że zniszczone, pęknięte, uszkodzone kasty jesteście w stanie naprawić do pewnego momentu. Tak? Czyli jeżeli pęknięcie, uszkodzenie, ułamanie kastu nie wychodzi poza pewien zakres, wciąż możecie ten samochód naprawić. W momencie, kiedy sobie tutaj szedłem przez dział części, zauważyłem właśnie leżącą przekładnię i przypomniałem sobie coś, o czym powinienem Wam powiedzieć i to jest bardzo ważne w zasadzie. Większość Tesli Model 3 uderzonych w przód, Tesli Model 3 i Tesli Model Y, uderzonych w przód, będzie miało problem z przekładnią kierowniczą. Jeżeli widzicie samochód uderzony w przód, nawet słabo, przyjmijcie zawsze założenie, że musicie wymienić przekładnię kierowniczą. Przekładnie kierownicze w tak zwanej używce są bardzo szeroko dostępne, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, czy nie kupujecie po wypadkowej. Uwierzcie mi, zdarzały się takie sytuacje, że klienci, którzy dostarczali nam samochody do naprawy, później dostarczali nam 3 czy 4 nawet po kolei przekładnie, które musieli później oddawać, bo one też były powypadkowe. Natomiast koszt takiej przekładni używanej, nieuszkodzonej, koszt takiej używanej w dobrym stanie przekładni kierowniczej oscyluje w okolicach 2000 zł. Mówię oczywiście o bardzo dobrym stanie, niepowypadkowej. No i z takim wydatkiem, patrząc na Teslę uderzoną w przód, powinniście się liczyć. Tak? Dla własnego bezpieczeństwa i dla własnego spokoju weźcie taki koszt pod uwagę. Jeżeli nie będzie do wymiany, to po prostu będziecie pozytywnie zaskoczeni. Jest jeszcze jeden rodzaj uszkodzenia, który jest niestety najgorszym chyba możliwym, wbrew pozorom, bo samochód z zewnątrz wygląda zazwyczaj bardzo dobrze, czyli undercarriage. I mieliśmy takie przypadki, znowu opisywałem to już wiele razy, ale wiem, że wielu z Was dopiero zaczyna swoją przygodę z elektromobilnością i wyraża dopiero teraz chęć zakupu samochodu używanego, powypadkowego, więc muszę to powtórzyć. Undercarriage to jest takie uszkodzenie, które przebiega dołem. Tak, i ono się kończy wgnieceniem baterii, uszkodzeniem przedniego lub tylnego silnika. W skrajnym wypadku, który też mieliśmy tutaj u siebie, mieliśmy takiego klienta, który miał uszkodzony przedni silnik, baterię i miał też uszkodzony tylny silnik. Na koniec dnia skończyła się naprawa po prostu nieopłacalnie, ale klient zdecydował, że będzie ten samochód naprawiał. Wiem, że samochód do dzisiaj jeździ. Może tutaj akurat Tesla Model S nie jest najlepszym przykładem, żeby to pokazywać, ale postaram się Wam to mniej więcej opisać. Tesla Model S i Tesla Model X starszej generacji w szczególności jest dosyć mocno odporna, jeżeli chodzi o uderzenia spod spodu. I tutaj bardzo rzadko spotkacie się z czymś takim jak odkształcenie tej obudowy. Ta obudowa jest aluminiowa, bardzo gruba i solidna. Dodatkowo mamy tutaj takie skid plate'y, które powodują, że ten samochód się jakby w cudzysłowie ślizga po przeszkodach. Natomiast w Tesli Model 3, i mam nadzieję, że Wiktoria będzie w stanie Wam znaleźć takie przebitki, w Tesli Model 3 i w Tesli Model Y z przodu i z tyłu baterii mamy terminale wodne. Tak, czyli z baterii, a zresztą pokażemy. Chodźmy do baterii. Przechodząc do baterii, jeszcze po drodze wszedłem na dział silników. Tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę, że w tych silnikach, szczególnie w Tesli Model 3, w Tesli Model Y, jeżeli dochodzi do przerwania, przełamania części obudowy, no nie opłaca się tego silnika naprawiać, nie opłaca się wymieniać części obudowy. W tej chwili te silniki w zasadzie można kupić w granicach od nawet 1500 do 4000 zł, w zależności od stanu, rocznika. No i to powoduje, że no nie ma sensu się tym zajmować, po prostu wtedy silnik wymieniamy. Z drugiej strony też to powoduje to, że po prostu ta naprawa staje się dużo tańsza. Tutaj mamy też oczywiście inne silniki.
całe mnóstwo silników. Jesteśmy teraz w naszym składzie baterii i tutaj widzicie, tak wyglądają właśnie te terminale wodne, które często ulegają uszkodzeniu w momencie, kiedy macie undercarriage, abstrahując od tego, że oczywiście obudowa od dołu może być wgnieciona. I tutaj, jeżeli chodzi o tolerancję tych wgnieceń, to jeżeli dobrze kojarzę, w Tesli ta tolerancja wynosi do 8 mm. Jeżeli zaś chodzi o wgniecenie obudów, no to w Tesla Model 3 i Tesla Model Y, szczególnie w tych modelach od 19 powiedzmy mniej więcej do 23 roku, one są wykonane całkowicie ze stali. I to jest taka stal powiedzmy plastyczna. Wgniecenia, tolerancja wgnieceń wynosi mniej więcej, że dobrze pamiętam, w okolicach 8 mm. Jeżeli wgniecenia są większe, no to raczej porzućcie chęć zakupu takiego samochodu primo, że może to skutkować niebezpieczeństwem dla Was, a dodatkowo na pewno nie będziecie mieli gwarancji na ten samochód. Chyba że oczywiście z tym się liczycie, to już jest zupełnie inna sprawa. Dodatkowo te baterie, jak wiecie, to już nie jest taka droga zabawa i wymiana baterii nie jest jakimś gigantycznym kosztem, aczkolwiek wciąż w koszcie całego pojazdu stanowi to pokaźną kwotę. Od strony systemu SRS, czyli tak zwanych, kolokwialnie mówiąc, airbagów, musimy pamiętać o tym, że najlepiej jest kupić samochód, który w ogóle nie ma uszkodzonego airbagu i to się dosyć często zdarza, szczególnie w sytuacji, kiedy mówimy o tych takich drobniejszych uszkodzeniach. I to jest naprawdę najlepsza możliwa opcja. W sytuacji samochodu europejskiego nawet jesteście w stanie zatrzymać warunki gwarancji, jeżeli SRS nie został wystrzelony, a uszkodzenie nie jest zbyt poważne. Jeżeli natomiast wystrzeli system SRS, to bardzo mocno zwracajcie uwagę. Jeżeli wystrzeliła Wam poduszka pasażera, to oznacza koszty. Deska i znowu, ja absolutnie odradzam. Przypominam też, że przepisy polskie już teraz zakazują używania regenerowanych i używanych systemów SRS. Moje prywatne zdanie w temacie jest takie, że używane systemy SRS to jest nie najgorsze rozwiązanie, natomiast regenerowane to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przypominam po raz kolejny, że mamy już udokumentowane przypadki, gdzie te systemy po prostu nie zadziałały, tworząc zagrożenie dla tych ludzi, którzy znajdowali się w środku. Nowa lub używana deska, nowa lub używana poduszka. Tak pasażera, jak i kierowcy to już jest bardzo duży wydatek, także też pamiętajcie o tym, żeby sobie takie koszty wstępnie wliczyć w całą cenę naprawy, bo te koszty potrafią zadecydować o tym, czy dany zakup będzie opłacalny, czy nie. No i jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli szyby, bo szyby w Teslach tanie też nie są. Mamy już bardzo szeroki rynek zamiennika, ale są takie momenty, takie jak teraz zresztą, kiedy te elementy wydatnie drożeją. I wymiana szyby może skutkować nawet wydatkiem rzędu paru tysięcy złotych. Dlatego warto jest sprawdzić, jaka szyba ile kosztuje. Jeżeli widzicie na zdjęciach, czy jesteście w stanie podejść do samochodu i ocenić, jeżeli widzicie, że jakieś szyby są uszkodzone, to weźcie pod uwagę też taki wydatek. Wracając do sytuacji poślizgu, często też dochodzi do takich uszkodzeń, że urywa nam koło lub niszczy nam zawieszenie. Te kolizje z reguły i tego typu uszkodzenia, one wyglądają źle i to nawet dobrze w sytuacji, kiedy rozmawiacie o cenie zakupu, natomiast one są z reguły dosyć łatwe do naprawy i znowu te części mechaniczne składamy jak klocki i samochód znowu jeździ. Powiem Wam zupełnie szczerze, silniki Tesli pod względem wytrzymałości na tego typu zdarzenia są naprawdę niesamowite. Mieliśmy samochody z złamanymi na pół półosiami, tak? Czyli sama półoś była złamana na pół, wystawała z silnika. Po złożeniu ponownie praktycznie bez żadnego problemu dalej silnik jeździł. Nie miało to żadnego wpływu na pracę dyferencjału, jak i łożysk. Także tutaj muszę przyznać, że Tesla pod tym względem wytrzymuje to świetnie. Są tylko pewne wyjątki związane z tego typu naprawami w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia mocowań na wózkach. Na wózkach mamy specjalne uszy, do których montujemy wahacze. I jeżeli te uszy są wyrwane, no to tak naprawdę nie możemy tego naprawiać, albo inaczej, nie powinniśmy tego naprawiać, musimy wymienić cały wózek. I też warto zwrócić na to uwagę, często na zdjęciach tego nie widać. Ja zawsze, jak kupowałem samochody, prosiłem o bardzo dokładne zdjęcia tych uszkodzeń, bo wymiana lub niewymiana wózka to też są całkiem spore pieniądze. Te wózki oczywiście są teraz bardziej dostępne, jest dosyć szeroki rynek wózków używanych. Zdecydowanie nie polecam naprawiania, szczególnie w S-kach i w X-ach, gdzie to wszystko jest wykonane z aluminium. W Teslach Model 3 i Y te wózki są już wykonane ze stali, aczkolwiek podług sztuki też nie powinno się ich naprawiać. Więc cóż, podchodzimy powoli do podsumowań. Myślę, że w momencie, kiedy szukacie uszkodzonej Tesli, patrzcie na to, żeby przede wszystkim głównie były uszkodzone elementy fartucha zewnętrznego, jeżeli chodzi o uszkodzenia blacharskie. Zdecydowanie lepiej przód, bo na przodzie się lepiej pracuje, łatwiej się go wymienia. Można to robić kompletnie w warunkach domowych. Nie przejmujcie się uszkodzeniami zawieszeń, uszkodzeniami jakimiś mechanicznymi. To jest wszystko do odtworzenia. Unikajcie samochodów głównie z uszkodzeniami strukturalnymi, unikajcie samochodów z wystrzelonym SRS-em lub z pobitymi szybami, bo po prostu będzie to dla Was duży wydatek.
Bierzcie pod uwagę koszty, bierzcie pod uwagę swoje własne możliwości i zakładajcie bufor bezpieczeństwa każdorazowo, bo jak to mawiają, lepiej być pozytywnie zaskoczonym niż bardzo mocno rozczarowanym. Mam nadzieję, że udało mi się ten temat w miarę naświetlić. Będę to robił oczywiście jak zawsze co roku. Dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest to, co napędza mnie do dalszej pracy.